To jest śniadanie Ediego Halla, kiedy miał najcięższą dietę strongmana, a ja spróbuję przetrwać jego cały dzień. W filmie, gdzie próbowałem jego codziennej diety, powiedziałem, że jeżeli dobijemy 20 000 polubień, to zrobię jego starą dietę, która będzie miała około 20 000 kalorii. I wiesz, co się stało? Dobiliście 20 000 polubień i dzisiaj właśnie zmierzam się z tym challenge'em. Chętnie bym już to zjadł, ale muszę rozpocząć od porannej kawki. Kawa Ediego dla większości ludzi będzie już pierwszym posiłkiem, ponieważ jest ona z dodatkiem sporej ilości cukru oraz pełno tłustego mleka, które będę dzisiaj pił przez cały dzień. W moim przypadku kawa będzie na nie korzyść, ponieważ zawsze po wypiciu kawy mniej chce mi się jeść, a byłem już głodny od rana, a wiem, że jak wypiję tą kawę, no to po prostu troszeczkę mnie zatka i będzie mi ciężej zjeść to pierwsze gigantyczne śniadanie. Trzeba się rozbudzić, bo ten odcinek musi być mega energiczny, bez dużo kalorii, trzeba to wykorzystać. Widziałem, że jedząc tą dietę on sam się męczył, więc tym bardziej jestem ciekaw, jak poradzi sobie 84-kilogramowy gościu, takim jakim jestem ja. Zacznijmy to przedstawienie. Mamy dzień przed wyzwaniem i zrobiłem właśnie zakupy za blisko 400 zł, a jeszcze parę produktów mi brakuje, więc dieta na ten dzień wydaje się mega expensive. Spadam kupować brakujące rzeczy i widzimy się już przy pierwszym posiłku. Zacząłem od przygotowania boczku na patelni, 2 jajek, parówek, tostów przypieczonych na maśle oraz kaszanki. Ten posiłek jest dopiero przedsmakiem tego, co mnie dzisiaj czeka. Myślę, że z rana 3-osobowa rodzina z pewnością by się tym najadła. Na stole znajduje się blisko 2000 kalorii, a to dopiero pierwszy posiłek tego dnia i pierwsze śniadanie będą 2. Część to 2 śniadania, no taka dieta to muszą być 2 śniadania, później będą 2 obiady i wszystko dublowane, ponieważ Eddie Hall na tamten moment waży około 200 kg i jadł naprawdę ogromne ilości jedzenia. Jeszcze czuję tą kawę. Zacznę sobie od chlebka, elegancko stostowanego na masełku. Położę sobie do tego 1 egg. Jest 1 egg. Bacon. Damy sobie boczek. I zrobimy sobie taką kanapeczkę, przegryzając mega serdelkiem. Patrząc na ten talerz, zdałem sobie sprawę z jednego. To było prawdziwe śniadanie mistrzów. No to drugi tościk. Kolejne jajko, kolejny boczuś. Nie ma owoców i warzyw, ale później będą, więc spokojnie. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz na rozgrzanie gibka parówka. Bo ta parówka jest bardzo gibka, zresztą wiggle. Połowa talerza była już za mną i miałem nawet niezłe tempo. Jeden tost, drugi tost, 2 kawałki boczku, bekonu i kaszanka do środka. Okej. Jeju, kaszanka, nice. Damy sobie tak. I teraz, to są włosy? W tym są włosy? I taką kanapką z kaszanką. Przyjęło się, przepraszam. Lecimy kończyć ten posiłek. A po siadaniu czułem, że mój żołądek momentalnie podwoił swoje rozmiary. To było mocne. I ostatni kawałeczek. Pociekło. Bang i bang. Sprzątałem właśnie po śniadanku, powiem ci, że robię się mega senny i nie bez przyczyny Eddie Hall zawsze po śniadaniu robi sobie drzemkę, bo po takiej ilości kalorii to naprawdę jest to potrzebne. Dzisiaj, kolego, czeka cię intensywny dzień, więc przygotuj się. Drzemka to obowiązkowy element dnia strongmana, zwłaszcza po takim posiłku. Z początku nie chciało mi się spać, ale w końcu padłem na jakieś 35 minut drzemki. Postanowiłem nie tracić czasu i poszedłem zająć się drugą częścią śniadania. Potrzebowałem 100 g płatków owsianych, tłuste mleko, miód i musiałem to podgrzać. Jakie gorące. Patrząc, co musiałem jeszcze dodać, zorientowałem się, że czegoś mi brakuje. O nie, zapomniałem kupić rodzynek. Muszę znaleźć jakiś substytut. Jedyne co mam na chacie to są daktyle, więc weźmiemy sobie 2 sztuki i pokroimy. Na kształt rodzynek myślę, że tu chodzi bardziej o proste węgle niż konkretnie o rodzynki. I trzeba dodać jeszcze troszkę nutelli. Tak naprawdę to splash of Nutella. Ja sobie dam tyle. Splash of Nutella. Owsianka z nutellą brzmi fajnie, ale nie ledwo godzinę po takim śniadaniu. Do tego dodałem jeszcze owoce, a dokładnie 2 kiwi oraz banana. Nie ma tutaj białka w tym posiłku, więc już wykminiłem, o co tu chodzi, ale spokojnie, zaraz będziemy pili, człowieku, chamski galon białka razem z beef jerky. No znowu nie kupiłem, nie przygotowany na ten odcinek, człowieku, jestem nieprzygotowany na ten odcinek. Co tu się dzieje? Lecimy z owsianką. Zobacz. Słodziutka, teraz kwaśne kiwi. A w sumie czemu ja sobie tego nie przerzucę do owsianki? Lecimy z tym.
Eddie zajadał to jak maszyna, dlatego starałem się mu dorównać. Ale będzie kupa. Sorry jak coś jesz, ale czuję po brzuchu, że zaraz będę musiał iść. Siedzę już na pierwszym posiłku. Porcja błonnika w tym posiłku sprawiała, że czułem się coraz bardziej syty. Za dużo, za szybko. Ja nienawidzę rano jeść. Właśnie zjadłem swoje zapotrzebowanie na cały mój dzień. A to dopiero drugie śniadanie. Zaczęły pojawiać się pierwsze schody i to już na początku dnia. I bang. No to teraz pora uzupełnić białko. 4 miarki odżywki białkowej i pełnotłuste mleko bez laktozy jako shake. Ja biorę smak lodów waniliowych. Przypominam ci, kod IFEM daje ci rabacik na KFD, na wszystko, na cały sklep. Jak wpisujesz na końcu kod IFEM przez 2i, to wyskakuje ci zniżka, rabat. Siano wraca do portfela. Raz, 2, 3 i 4. Pełnotłuste mleczko. Ja pitole, jaka porcja białka. Tak więc ten shake dostarczy mi zapotrzebowanie białka na ten posiłek, ale brakuje mi jeszcze beef jerky, więc spadam na stację benzynową kupić beef jerky, bo widziałem, że tam są te beef jerky. Jak robiłem odcinek na przykład 7 dni na stacjach benzynowych, to widziałem, że tam są. Ogólnie zachęcam cię do nadrobienia poprzednich odcinków. Jeżeli jeszcze ich nie widziałeś, albo nie widziałaś, kurde, znowu się trochę ubrudziłem, więc zmiana koszulki. I spadam na stację benzynową. Poszedłem szukać największej paczki suszonej wołowiny, jaka jest tylko dostępna. I kosztowała mi ona 20 zł. Tak się zakręciłem, że zapomniałem ze sobą shake'a białkowego, więc zjem teraz wołowinkę. Wziąłem większą paczkę, bo Eddie Hall, duży gość, dzisiaj najcięższa dieta. Trzeba jechać grubo. Słodka, fajna wołowinka, 100% beef jerky. Takie opakowanie ma 20 gramów białka. Nieźle, nieźle. Normalny człowiek byłby już zadowolony taką ilością białka na posiłek, zwłaszcza, że zjadłem wielki talerz śniadania mistrzów oraz owsiankę. No ale nie. Wow, dzisiaj jest taki upał, że po prostu nie da się żyć. Radio, sorry. Jedzenie takiej ilości kalorii w taki dzień to jest po prostu najgorsza rzecz, jaka może być. Pokazuje, że jest temperatura 35 stopni dzisiaj. Dramat. Dobra, z powrotem na bazie. Tu jest mój shake. Nie wiem, czy było lepiej zjeść najpierw beef jerky i później wypić shake, czy na odwrót, ponieważ popijając teraz i czuć mięso to słodkie i mięso to nie jest dobre połączenie. Czuję się trochę, jakbym jadł lody o smaku mięsa. Dziwne. Wszystko pite i lecimy z kolejnym piciem. Ten dzień nie przestawał mnie zaskakiwać. Litr soku z żurawiny oraz 300 kalorii z orzechów z nerkowca jako przekąska między posiłkami. Dałem sobie lodu, bo jest dzisiaj mega ciepło. Daj, trochę kwaśne. Mega kwaśne. Nie sądziłem, że sok z żurawiny jest taki kwaśny. I 300 kalorii z orzeszków. W sumie tu jest ponad 300 kalorii. To akurat fajna przekąska. Lubię te orzechy. To jest moment, w którym zrozumiałem, że ta dieta to system. Każdy posiłek to paliwo. Zacząłem czuć ciężar tego wyzwania, ale plan jest prosty. Nie poddaję się. Czuję, jak moje szkliwo źle zareagowało na ten sok. Dla mnie, pijąc cały ten dzbanek, to było bardziej kwaśne, niż bym jadł najkwaśniejszego cukierka, jak jadę na przykład na TikToku. Zaczęły kumulować mi się gazy i trochę brakowało miejsca w brzuchu. Przepraszam, co dopiero będzie później. Aby zdążyć zjeść wszystko w wyznaczonym czasie, nie mogłem pozwalać sobie na przerwy, więc od razu poszedłem przygotowywać kolejny posiłek. Łącznie kilogram makaronu, który wykorzystam do 2 dań. Jedno czekało mnie już za chwilę, ale do tego potrzebowałem steka wołowego oraz warzyw. W międzyczasie odbyłem sesję rolowania. Regeneracja to część planu Ediego. Wiedział, że jego ciało musi odpoczywać, a dla mnie to chwila wytchnienia i przygotowanie się na jeszcze większy posiłek. Tutaj zaczyna się prawdziwa gra. Stek, pół kilo makaronu i pół sernika na deser. To nie jest jedzenie, to już jest walka z final bossem. Przepraszam, cały dzień cię bekam. Jest naprawdę mega grubo. Sam obiad ma ponad kilogram. Warzywa, makaron, stek, pół sernika, woda oraz majonez. Koty IFEM, pamiętaj. Ja pierdzielę, ale mi bolą teraz plecy po tym rolowaniu. Jak ja to zjem, to nie wiem, czy uda mi się potrenować dzisiaj, bo z taką objętością na brzuchu to rolowanie już sprawiało mi problem. A to jest posiłek przedtreningowy? Nie, to nawet nie jest jeszcze posiłek przedtreningowy, ponieważ przed treningiem jeszcze wlatują tosty z tuńczykiem. Przepraszam za bekanie na odcinku, ale musisz mnie zrozumieć. Co jeszcze wpada przed treningiem? Kanapki z tuńczykiem, batoniki flapjack, owoce, energetyk z cukrem. O kurde, już jest grubo. A co będzie później? A jeszcze jest potreningowy posiłek. A już jest godzina która? 19. Chłopie, czas tik-tak, 5 godzin do północy. Czy uda mi się zrobić to do końca dnia? Nie wiem, zobaczymy. Lecimy z tym. Zaczynam od obiadu. Oh yeah. Splash.
splash of mayo. Ojej, to będzie ciężkie, już to czuję. Objętość jedzenia przy takiej kaloryczności to duży strzał w kolano. Co to jest za stek, chłopie? Po męsku trzeba z nim. To jest zdrowe. Moje jedzeniowe możliwości powoli się kończyły, a został jeszcze deser. Ten makaron wcale nie znika. Ciągle go jest pełno. Czaisz to? Jestem pod wrażeniem, jak zdrowa jest dieta Ediego. Patrząc na ilość kalorii, spodziewałem się wielu fast foodów, a jednak nie. Znowu się pobudziłem. No kurde, ciągle się brudzę. Mega gorąco tu jest. Ogień. Ostatni kawałek steka. W planie była druga drzemka, z której zrezygnowałem, aby mieć możliwość dokończyć całe zaplanowane jedzenie. A właśnie się szczaiłem, że ani razu nie użyłem noża, Więc nie będę musiał go myć. Ecology. i jeszcze tylko tyle makaronu. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz, dasz radę gościu. To będę wiedział, że dotrwałeś do tego momentu. Bum. To mamy zjedzone. Teraz lecimy z serniczkiem. Takiego dawno nie jadłem, warstwa owocowa. Jak ktoś obliczy, ile razy beknąłem na filmie, to niech napisze w komentarzu. Jestem ciekaw, ile razy było. Bonusowy. Ej, słodki, dobry. Na przełamanie fajny. Chłopie, jak u babci, tylko że u Ify ma. Wow! Powódź sernika. Wodny sernik. Damy radę. Tak jeszcze nie było. Ogólnie bym się z tobą podzielił, ale no nie macie tu. Więc subskrybuj ten kanał, jeżeli cię tu jeszcze z nami nie ma. O, sernik cały w gardle, to najgorsze. Dodatkowy bek. Mamy przedtreningowy posiłek. Po treningu będzie jeszcze tylko jeden, na szczęście. W ogóle jak macie jakiś patent na pozbycie się muszek owocówek, to dawajcie znać, bo tak mnie dobijają, tak mnie wkurzają te muszki owocówki. Raz to zostawiłem jakiś owoc i wszędzie człowieku przylatują. Zaczynamy sobie od tosta z tuńczykiem z soba, jak to się prezentuje. Spierdzielaj, mucho. Po prostu, typowo jem, nie myślę nawet o tym, po prostu chcę to zrobić, zjeść i mieć spokój, więc męska gra. Do popicia energetyk. W sumie na noc to jest słaba opcja. Żeby nie było, to jest energetyk, a nie woda, bo to jest przezroczyste, tylko wziąłem sobie taki smak. Czekaj, jak ci udowodnić. Już wiemy, patrz. Gazuje się. W sumie jeszcze możesz przekminić, że to jest woda gazowana. Ale zaufaj mi, to jest energetyk. Zobaczmy te flapjacks. Takie posklejane płatki. Takie batoniki. Te są z piankami marshmallow w środku jeszcze. Te trochę mało słodkie. O! Te są zajebiste, bo mam dwa rodzaje, pa. I takie, i takie. I te są takie typowe, że same płatki i tak dalej. A te też płatki, tylko że z polewą. O! I bum, bum, bum. Batoniki zjedzone. Tuńczyka sobie dałem całkiem sporo. Żal sobie psuć smak, bo było słodkie, a teraz znowu tuńczyk. I ostatnia sztuka. Będę jadł je jak wszyscy starzy z Polski. Ilość owoców i warzyw w jego diecie była naprawdę imponująca, więc naprawdę bardzo duży szacun. To jest najlepszy sposób na przykrojenie mango, patrz. I uwaga, masz zajebiście pokrojone mango w kostkę. To jest petarda. Uwielbiam takie mango. Mango, mango, mango. Zaraz będziemy czekał trening, ale totalnie nie chce mi się go robić. Wszystko zjedzone, trochę nabałaganiłem, ale jabłko mógłbym w sumie zjeść bardziej. Ale uwierz mi, że nie mam ochoty bardziej obgryzać tego jabłka. Jeszcze przy obieraniu mango zrobiłem sobie kuku, więc jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz kuku. W końcu pora na trening, ale po takim jedzeniu daj mi jeszcze sekundę, bo nie chcę puścić pawia.
Pora treningu, jest Lazar. Mam go przyszedłem z pomocą Piotrka do jego filmiku. Dzisiaj miał trening Ediego Hala, także dzisiaj poczyszczymy to. Lecimy plecki. Plecki, właśnie. Lecimy plecki. Coś tam Ale opalony jesteś, człowiek, forma siedzi. była, no, trochę się popaliłem. Jest dobrze, zaś to. Robimy wszystkie ćwiczenia, jakie były na filmiku. Zaczynamy od martwych ciągów. Z racji tego, że coś mam z kolanem, to nie będę podnosił obciążenia z samej podłogi, tylko zastosuję sobie tutaj raki, ale i tak będę miał ten ruch siłowy. Dokładamy ciężaru i lecimy z tym. Beknięcie Ediego Hala. Więcej trzeba. O, koszulka dorąbana, biceps siedzi. O, książę Persji. Książę Persji, król Włoch. Trening po takim żarciu to jest nie lada wyzwanie. Czekaj, w ogóle teraz? Godzinka. No to w sumie, no, żebyś tu nie żegnał, bo żeby ci się nie ulało. Łapka jak Eddie Hall. Przed treningiem było sporo jedzenia, ale wjeżdża również jedzenie podczas treningu. Chłop by mógł sobie odpuścić chociaż podczas trenowania, ale nie. Taka wołowinka wjeżdża. 100 gramów. Kolejny bag. Lecimy z tym. Dobra moi drodzy, pora na shake'a potreningowego. Ja jestem już przyodziany w piżamkę. Oceń mój piżamkowy outfit od 1 do 7. Napisz teraz w komentarzu od 1 do 7 jak oceniasz. Ja lubię takie fajne, luźne ciuszki. Mega śpiący jestem. Mega nie chce mi się jeść. A teraz będziemy pić. Mamy mleko. Oczywiście pełno tłuste mleko. No i pora na potreningowy shake proteinowy. Potreningowy shake proteinowy, tak? Dobrze powiedziałem. 4 miarki, nie 2. 4 miarki. Podwójnie bierzemy sobie białeczko z KFD, WPI, smak lody waniliowe. Kod i wymodajcie rabacik przy zamówieniu. Pamiętaj o tym. Mega fajny kod, mega fajny rabat. Opłaca się. 2, 3 i 4. A jedliśmy szynkę. W sensie ja jadłem, ty patrzyłeś. Twoje szczęście. No i tam widziałem, że on tak wysoko polewał to mleko. Spróbuję tego challenge'u. Zobaczymy, czy mi się uda. On tam trochę wylał. Ja spróbuję bez wylania. Najpierw zaczyna od małej ilości. I coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej i niżej. Udało mi się. Zawodowy barman, człowieku. Twoje zdrowie, gardło moje. I teraz przygotujmy sobie ostatni posiłek. Do niego musiałem dodać puszkę fasoli w pomidorach, bo zapomniałem dodać jej na śniadanie. Jeszcze będę musiał to dołożyć do kolacji. Pół kilo wołowiny, pół kilo makaronu oraz cała puszka fasoli w sosie pomidorowym. Do tego cała bagietka czosnkowa oraz druga połowa sernika. No i będzie się działo. Nie dobijajcie tu lepiej 20 000 polubień, bo jeszcze przyjdzie mi pomysł, żeby zrobić podobny odcinek, gdzie jem bardzo dużo kalorii. Dobra, lecimy z tym. Aż mi głowa zaczęła boleć. Ja pierdzielę, to jest chyba pierwszy objaw przeżarstwa. Boli głowa. Nie wiem właśnie, czy słodkie, słone, czy bagietka z masem orzechowym. Z masem orzechowym, z masem czosnkowym. Widzisz, od tego żarcia mi się miesza. Lecimy z tym, patrz jaki makaronik. Makarony już trochę przeleżały, przez co totalnie nie było przyjemności z jedzenia. Francuska bagietka. Ale chrupka. Ale rani podniebienie. Ale dobra. Sztuka numer 2. Zjedzenie tej bagietki na początku to był duży błąd, bo utrudniło mi to zjedzenie całej reszty posiłku. Tutaj kończę kolejne 1,5 litra wody. Kolejny bek. Myślałem już tylko o tym, aby to wyzwanie się skończyło, ale
było już tak blisko. Nie wiem, czy dam radę zjeść ten makaron. Jest naprawdę dramat. Przez kolejny miesiąc będę miał dosyć makaronu z mięsem, serio. Albo mi się wydaje, albo ten makaron wcale nie znika. Czemu tej porcji przybywa? Tutaj nie było skrupułów, trzeba było to po prostu zjeść. Muszę się napić. Inni spotykają się ze znajomymi, grają w gry, a ja? Co ja robię ze swoim życiem? Ej, teraz się ściąłem, że ktoś mi ukroił sernik. To nie jest idealna połówka. Muszę zrobić dochodzenie. Inspektor Ethan. Już tak mało zostało. Wszystko zjedzone. Wszystko zjedzone z tego talerza. Serniczek był idealnym rozwiązaniem na koniec, bo był miękki i po prostu rozpływał się w ustach. Muszę popić. Przypomniałem sobie, jak Eddie na końcu swojego dnia również męczył się z tą dietą, więc dało mi to kopa, aby to dokończyć. Sam nie wierzę, że mi się udało. Dodatkowy bek. Trzymajcie się, widzimy się wkrótce, o ile jutro się obudzę. Nie powtarzajcie takich challenge'ów w domu. A jutro na kilu tak będzie. Moja waga wynosiła 90 kg, czyli przybyło mi równe 6 kg. Tutaj masz poprzedni odcinek, więc koniecznie zobacz, co cię ominęło.